Generalnie problemy z układem hamulcowym. Tutaj mamy już jedną stronę rozebraną. 13 000, no 14 959. No troszeczkę tych godzin jest. Każdy klient mówi, że drogo. Natomiast można powiedzieć, że tanio już było, teraz będzie tylko drogo, no bo ceny części też niestety idą w górę. Witam serdecznie, warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie pod Górnem. Ciągnik Fendt na tapecie 718, rocznik 2010. I tutaj tak dość ciekawszej informacji. Właścicielem tego ciągnika jest ten sam, który niedawno stała 714 na warsztacie, gdzie ten ciągnik, co miał tam ponad 200 koni, ten ma mniej, bo ten tutaj nie był modyfikowany. Przynajmniej no, my teraz nie sprawdzaliśmy, a tam też były problemy z silnikiem, który wcześniej tam gdzieś był remontowany przez jakąś firmę inną, a później tam gdzieś pojawiały się problemy. Natomiast ten ciągnik, który trafił, odwieźliśmy 714, przywieźliśmy 718, bo tak też z klientem ustaliliśmy, że będziemy te ciągniki tam jakby po kolei przeglądać. Generalnie problemy z układem hamulcowym. Tutaj mamy już jedną stronę rozebraną. Tarcze hamulcowe aż tak źle nie wyglądają. Już klient mówi, że hamulce są mało skuteczne. Natomiast widać przekładki, już troszeczkę tutaj kolory zmieniały. No i na pewno trzeba będzie wymienić przekładki, być może trochę tutaj tarcze. Zobaczymy, przemierzymy sobie tarcze, czy wszystkie, czy może co drugą wymienimy, tak żeby to też troszeczkę koszty obniżyć, ale no, żeby były hamulce skuteczne, no i wiadomo, żeby to działało, no na pewno trzeba będzie wyregulować, no i powinno być ok. Rozpieraki są w porządku, więc tutaj też zostawimy. Natomiast no, tradycyjnie obudowy, jak widać tutaj wypracowane i później się to kurczy, tutaj też nie ma odpowiedniego chłodzenia. No i to się wszystko przegrzewa przez to właśnie, że olej ucieka troszeczkę bokiem, nie tam gdzie powinien. No i niestety te obudowy trzeba będzie wymienić. Tutaj jeszcze leżą zawieszenie tylne kabiny, widać też zużycie, to trzeba będzie też od razu powymieniać, tak już wtedy z klientem rozmawiałem. Spornik, to jest zakład przy silniku, pęknięty, to jest spornik podtrzymujący tłumik, rurę właściwie układu wydechowego. Tutaj mamy przewód z układu ssącego. Co prawda tutaj otwór, jeżeli nawet by tu już powstał, a widać, że to już jest bliziutko przetarte. Trzeba sprawdzić ustawienie maski, bo być może ta maska troszeczkę gdzieś to psuje, ale no, jeżeli tu powstanie dziura, to nie jest na tyle groźne, bo brudu nie zaciągnie. Natomiast no, na pewno straci silnik moc, no, bo wydmucha część powietrza. To jest akurat przewód łączący turbosprężarkę z chłodnicą intercoolera. No i wtedy, jeżeli ciśnienie powietrza nam będzie uciekało, to niestety silnik będzie miał mocy. Tutaj to tak przy okazji, no, on przyjechał na hamulce, a jak widać tutaj zademonstruje kolega, troszeczkę nam tutaj lekko puka i widać, że to niestety troszeczkę luzu jest na łożyskach. Mamy drugą stronę tam już zdjętą z zwolnicy i tutaj raczej myślę, że łożyska się uratuje. Z łożyskami nie powinno być większego problemu, bo to wszystko niby chodzi, tam wycieków nie było. Natomiast no, nakrętka tutaj widać, że jest już podjechana i przez to się tutaj też zrobił luz, no bo się gdzieś tutaj zużyło, to wiadomo, jedzie, hamuje, więc tutaj te działają siły. Tutaj jakoś specjalnie tutaj zabezpieczenie no, nie ma, no i to trzeba to dobrze dokręcić, luz wykasować. Niestety nakrętkę trzeba będzie założyć nową. Na szczęście nakrętka jest dużo tańsza niż łożyska, więc jeżeli się skończy na wymianie nakrętek, skręcenia tego porządnie, nie powinno być problemu. Tutaj mówię, tragedii nie było, bo ten luz nie jest jakiś tutaj duży, natomiast no, jakiś już tam wyczuwalny był. No i aby to w porę, że tak powiem, w porę zajrzane, no i w porę będzie zrobione. Zobaczymy, ile ciągnik ma godzin.
Myślę, że to jest naście tysięcy. Też tutaj trudno zweryfikować prawdziwość wskazań, bo ciągnik klient kupił gdzieś tam kiedyś używany. Widać, ma nawigację zamontowaną. Zobaczymy. Oj, no i teraz on tutaj będzie błędami wywalał, no bo escaped. No, włączymy. O. I zaraz 13 tysięcy, no 14 959. No troszeczkę tych godzin jest. Może jeszcze tutaj sprawdzimy troszeczkę inaczej na terminalu, tylko na chwileczkę kamerę sobie odłożymy. Braknie troszeczkę palce niestety. Raz, dwa, trzy. Zobaczymy, co nam tu się pokaże w pamięci. No i tu jest tak w zasadzie podobnie, więc myślę, że ten stan jest na tyle zbieżny, że raczej chyba nie było nic skombinowane. Można wejść tutaj trochę głębiej w menu i zobaczyć wtedy jakby czas pracy terminala to jest 13 378, tam było niecałe 14, no więc powiedzmy jest to ok. Mamy tutaj nawigację, jakaś naklejka serwisu, jakaś firma, no czyli wcześniej ciągnik serwisował ktoś inny. Pytanie, no jest pytanie, no bo teraz trafił jednak do nas, a nie jest to blisko, bo ciągnik przyjechał z rejonu aż tam powiedzmy mazowieckie, dosyć daleko. Myślę, że tutaj nie bez znaczenia był fakt, że no, tak jak mówiłem, klient ma dwa ciągniki, no i być może jest to pokłosie, że ten silnik nie do końca był zrobiony tak, jak powinno być, no być może, ale no to już, że powiem, tu nie będziemy się wypowiadać w imieniu klienta, dlaczego klient postanowił jednak zmienić miejsce serwisowania. To chyba każdy może sobie sam na to pytanie odpowiedzieć, dlaczego taką decyzję podjął, chociaż mówić, że drogo, no ale to już takie, powiedzmy, każdy klient mówi, że drogo, natomiast można powiedzieć, że tanio już było, teraz będzie tylko drogo, no bo ceny części też niestety idą w górę. Tutaj jeszcze będziemy musieli sprawdzić zawór przełączenia EHRDW, ponieważ tutaj jest wyciek oleju. Tak jak tutaj mówiłem, tam spornik uszkodzony, tutaj widzimy tylko śrubę od rury wydechowej, no i tam właśnie ten spornik, który leżał, to trzeba tam będzie naprawić. Wyciek z siłownika przedniego tuza, no nawet na postoju jest dosyć duża plama, a ten ciągnik długo tu nie stoi, bo dzisiaj wjechał w zasadzie, więc dzień roboczy postał na warsztacie, no ale to być może jest to też tu efekt tej uszkodzonej osłony na siłowniku i być może tłoczysko gdzieś tam jakieś rysy dostało, no bo trochę brudu, wiadomo, to pracuje w trudnych warunkach, no i być może gdzieś tam uszkodzeniu uległ pierścień. Jeżeli tylko pierścień, to jest pół biedy, gorzej gdyby było tłoczysko faktycznie uszkodzone. Mamy też tutaj na pewno to zweryfikowania, widać osłony na przegubach układu kierowniczego, no, ciemno akurat, ale też osłony pouszkadzane, więc należy przypuszczać, że na pewno osłony, no ale sprawdzimy też luzy, natomiast no, nie w tej chwili, tylko musimy tył postawić na koła, żeby to było stabilne. No można cały ciągnik powiesić w powietrzu, gra, no ale to też jest potem może nie do końca bezpieczne zajęcie, praca przy takim ciągniku. Tu z takich ciekawszej rzeczy, to też są tu stosowane jakieś inne poduszki przedniego zawieszenia kabiny. No i to nie jest amortyzator, trudno powiedzieć, na pewno komfort pracy w tej kabinie jest troszeczkę gorszy, chyba trwalsze rozwiązanie niż fabryczne, bo fabrycznie jest to taki amortyzator faktycznie, natomiast tutaj to jest tulej
cała zalana masą taką gumową czy jakąś. No i na pewno tutaj kabina nie będzie pukała, nie będzie tam nam przecierało rurek prawdopodobnie, bo jest podniesiona, jest ładnie wysoko, ale no, komfort pracy troszeczkę pewnie gorszy. No także przy tym ciągniczku też się troszeczkę nazbierało. Miały być tylko hamulce, tak na szybko, no bo słabe hamulce. Natomiast no, wychodzi na to, że troszeczkę więcej trzeba będzie tutaj rzeczy zrobić. No ale to, tak jak już tu wstępnie z klientem rozmawiałem, to no, mamy tu przejrzeć, zweryfikować, no, wycenić mniej więcej jakie to będą koszty. No i wtedy można by coś tam podziałać, co trzeba przy tym ciągniku faktycznie zrobić. Rzeczy, które tak, żeby ciągnik no, spokojnie mógł pracować. 714, tak jak mówiłem, wróciła. W zasadzie wszystko jest ok. To, co miało być porobione, jest porobione. No i też chyba dlatego tutaj klient zaufał naszej firmie. No i oddał następny ciągnik tutaj, żeby go fachowcy przejrzeli dokładnie. Zresztą ci sami, którzy robili 714, także te same ręce będą naprawiały 2 ciągniki jednego klienta. Tutaj też mamy jeszcze jedną rzecz, o której bym zapomniał z przodu. O, jak widać, mechanizm błotników skrętnych. No tutaj trzeba będzie prawdopodobnie wymienić łożyska, no bo myślę, że jest troszeczkę tutaj ten luz nadmierny luz na pewno jest nadmierny. Myślę, że na wymianie łożysk się skończy. No, bo tak w takim stanie, no pewnie, że teraz rażę to w czasie jazdy troszeczkę tyle po co, no, ale w skrajnym przypadku może dojść do sytuacji, że ten błotnik jednak odfrunie w powietrze, no i wtedy dopiero będzie większy problem, bo można sobie go przejechać tylnym kołem, no i uszkodzić wszystko, no a być może jeszcze coś gorszego może się wydarzyć, no bo to wiadomo, jak w czasie jazdy przy prędkości 50 na godzinę coś odleci od maszyny pędzącej, no to może mieć różny skutek. Nie daj Boże, gdyby na przykład chodnikiem ktoś przechodził i w tym momencie ten błotnik odpadł na chodnik, no i to wtedy może naprawdę dojść do tragedii. Tutaj silnik widać jest suchy i przy silniku w zasadzie nic chyba poza tym spornikiem robić tam nie będziemy, ale no mówię, to jeszcze jest tu kwestia zweryfikowania, przejrzenia i przedstawienia konkretnych tutaj oferty z kosztorysem na naprawę. A tymczasem no, serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście zachęcam do oglądania filmów na naszym kanale. No i jeżeli się komuś podobało, to poproszę łapkę w górę.